Cześć, witajcie. Lipiec oraz sierpień to najlepszy moment na cięcie wiśni. Tutaj widzicie już obciętą przeze mnie wisienkę, a w tym materiale przekażę Wam kilka według mnie najbardziej istotnych informacji, które trzeba brać pod uwagę w momencie, gdy chcecie, żeby Wasza wisienka ładnie owocowała w następnym roku, no i przede wszystkim, żeby była zdrowa. Lecimy, zapraszam. Nieważne jakie drzewko owocowe, lepiej je przyciąć źle niż nie przyciąć go w ogóle. Najpierw oczywiście zaczynamy od obejrzenia naszego drzewka, jak ono się prezentuje w chwili obecnej. No i wyszukujemy tutaj gałęzie, które są problematyczne. Oczywiście chore, uszkodzone, zranione, to wszystko usuwamy w pierwszej kolejności, wykonujemy cięcie sanitarne, a następnie prześwietlamy koronę. Co do wiśni, ona owocuje na pędach jednorocznych, na bocznych krótkopędach, czyli jak tutaj mamy pęd, który sobie elegancko leci, owoce były na tych krótkopędach. W następnym roku na nich już owocu nie będzie. Tego kwiatu będzie zdecydowanie mniej. I też zwróćcie tutaj proszę uwagę na coś takiego, co autor miał na myśli, nie wiadomo. Taki kikut sterczący do góry, jego oczywiście też usuwamy. Tutaj widzimy poplątanie z pomieszaniem, to ze środka tak samo wycinamy. To prześwietlamy, żeby tutaj docierało powietrze i też zwróćcie uwagę tutaj na to, to też należy ze środka wyciąć, żeby tą koronę po prostu nieco prześwietlić. Tak to wygląda. Tutaj kolejny twór dziwny, nie wiadomo po co. Przecinamy na krótko, tak jak ma to miejsce tutaj, niech to się ładnie zabliźni. Dobrze jest też posmarować na wszelki wypadek maścią ogrodniczą. Tak to właśnie wygląda. I tutaj kolejny przykład takiego pędu, który leci do środka. Też nie wiadomo po co on tutaj jest. To tak samo usuwamy. Złota zasada dla wiśni i czereśni. Sprzęt tnący wyciągamy z warsztatu dopiero latem, tuż po zbiorach. Zawsze wybieramy upalny i absolutnie suchy dzień. Dlaczego nie wczesną wiosną, tak jak w przypadku jabłoni? Bo wiosenna wilgoć i chłód to otwarte wrota dla raka bakteryjnego. Tnąc latem wykorzystujemy słońce, które wypala patogeny, a krążące w drzewie soki błyskawicznie zalewają ranę kalusem, czyli tym naturalnym plastrem ochronnym naszego drzewa. A teraz 3 szybkie ciekawostki, o których rzadko się mówi. Bursztynowa guma, żywica czy też kalus, różnie na to ludzie mówią, to system odpornościowy naszego drzewa. Jeśli widzicie na pniu wycieki galaretowatej, lepkiej substancji, to nie jest to zwykły sok. To tak zwana gumoza. Drzewo zachowuje się dokładnie tak jak my ludzie. Zachowuje się jak ludzki organizm. Próbuje dosłownie wypłukać bakterie z rany i ją zalać. Jeśli tniecie wiosną, tych wycieków będzie bardzo dużo. Latem drzewo radzi sobie bez tego. Cięcie latem programuje zbiory na kolejny rok. Wycinając gałęzie od razu po owocowaniu, wpuszczacie słońce do samego środka korony, dzięki czemu liście i krótkopędy, które tam zostały, mają jeszcze 2 miesiące ciepła, aby zawiązać silne pąki kwiatowe na przyszły sezon. I trzecia ciekawostka. Sekator przynosi choroby jak brudny skalpel. Rak bakteryjny z chorego drzewa błyskawicznie przeskakuje na zdrowe rośliny przez ostrze piły i nożyc, które nie były zdezynfekowane. Dlatego profesjonaliści noszą w kieszeni mały atomizer ze zwykłym spirytusem lub też denaturatem i psikają nim na ostrze przy przechodzeniu do kolejnego pnia. I pamiętajcie, jeżeli cięcie letnie, to tylko i wyłącznie sanitarne. Tutaj też widzimy, że taki oto pęd leci praktycznie do środka korony, więc go usuwamy. I już zrobiło się tutaj widniej. Teraz tak, zobaczcie jeszcze na to.
tutaj ten pęd również leci do środka, ale ogólnie cała ta gałąź, ona też nieciekawie wygląda, więc również zostanie wycięta. I to samo tyczy się tutaj tej. Też ona niepotrzebnie jest tutaj do środka. Jest stosunkowo cienka. Myślę, że tym sekatorem to się uda. Albo i nie. O! I już to tutaj wygląda fajnie. Jeszcze to. I tutaj myślę to dobrze widać. Zobaczcie, pęd jest praktycznie pusty. Tutaj mamy zmianę odcieniu kory i dopiero końcówka, coś tutaj na niej się dzieje. Są liście, tutaj by owocowała, ale im dalej, im ten pęd byłby starszy, to kwiatu, no i oczywiście owoców byłoby coraz mniej. Zwracamy też uwagę na tego typu sytuacje. Czy nie jest to przypadkiem rak bakteryjny, a może tylko zwykłe uszkodzenie mechaniczne. Dobrze jest taką zaschniętą żywicę usunąć, no i po prostu zobaczyć, co tutaj się dzieje. Z tego co widzę, no to ten pęd został nadłamany, no i właśnie doszło do wycieku. Tutaj jest to miejsce uszkodzenia. Na koniec po oczyszczeniu, jeżeli zdecydujemy się taki pęd zostawić, zabezpieczamy oczywiście maścią, a całą roślinę po całym cięciu dobrze jest opryskać miedzianem. No i już po cięciu tak wygląda drzewko. Jak widzicie, znacznie ono się tutaj prześwietliło, a miedzian zabezpiecza nasze rośliny prewencyjnie przed różnymi chorobami. Tyle materiału tutaj jeszcze odeszło. No wiadomo, każdy do cięcia podchodzi nieco inaczej. Ktoś może się z tym tutaj zgodzić, a ktoś inny nie. Jak chociażby ten pęd, który tutaj jeszcze widzimy, pozostał. On można powiedzieć, że zagląda nam tutaj do środka tego pędu, ale jednocześnie stanowi w tym przypadku zwieńczenie tego właśnie oto drzewka. No i właśnie, zwieńczenie. Jaka wysokość drzewka, jeżeli chodzi o wiśnie, czy to też ogólnie o drzewka owocowe? Ja zaleciłbym Wam 2,5, maksymalnie 3 metry. Dlaczego? Nie będziemy przecież wspinać się tam wysoko pod niebo, po drabinach, żeby zbierać owoce. Tam nie zapanujemy nad chorobami grzybowymi, bakteryjnymi oraz nad szkodnikami. Będzie tam po prostu ciężko dotrzeć z ochroną. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, po prostu nie będziemy widzieli dobrze, co tam u góry się dzieje. I właśnie ja tutaj jeszcze zobaczyłem, że tu jeszcze jeden pęd wymaga korygowania. A tak, no to myślę, że jest całkiem nieźle. Nic, tylko czekać następnego sezonu, no i zobaczymy, jak to drzewko będzie owocowało i jakie kolejne pędy wypuści. Pamiętajcie, mocniejsze cięcie to pobudzenie drzewka do wypuszczenia większej ilości pędów. Jeżeli coś będzie nam przeszkadzało, możemy usunąć na wiosnę roku następnego. Mam nadzieję, że materiał Wam pomoże. Trzymajcie się, cześć.